10 najpotężniejszych bombowców na świecie. Miejsce 10. Xian-Ha-6. Xian-Ha-6 to chiński bombowiec strategiczny opracowany na bazie radzieckiego Tu-16, który wszedł do służby w latach 60. Pierwsze egzemplarze H-6 zostały wyprodukowane przez Chiny na licencji w 1959 roku, a do służby weszły w 1969 roku. Od tamtej pory samolot był wielokrotnie modernizowany, a jego najnowsze warianty to H-6K, H-6N i H-6J. H-6K to wersja o znacznie zwiększonym zasięgu i nowoczesnej awionice, zdolna do przenoszenia rakiet manewrujących CJ-10. Bombowiec ma zasięg około 6000 km. W zależności od wersji, H-6 może przenosić zarówno broń konwencjonalną, jak i nuklearną, w tym pociski powietrze-ziemia oraz bomby. Wersja H-6N została przystosowana do przenoszenia rakiet hipersonicznych i pocisków balistycznych, w tym DF-21. Mimo że konstrukcja wywodzi się z lat 50., samolot nadal pełni istotną rolę w chińskiej strategii odstraszania. Do listopada 2020 roku chińskie siły powietrzne posiadały 231 bombowców H-6. Xian-Ha-6 jest regularnie wykorzystywany do patroli nad Morzem Południowochińskim i Wschodniochińskim, często w towarzystwie myśliwców. Dzięki nowym wersjom i modernizacjom pozostaje on jedynym bombowcem strategicznym Azji Wschodniej, aktywnie używanym operacyjnie. Miejsce 9. Tu-22M Backfire. Tu-22M Backfire to naddźwiękowy bombowiec strategiczno-taktyczny, opracowany przez biuro konstrukcyjne Tupolewa w ZSRR. Samolot wszedł do służby w 1972 roku jako następca mało udanego Tu-22 Blinder i pozostaje aktywny do dziś w rosyjskich siłach powietrznych. Posiada zmienną geometrię skrzydeł, co umożliwia mu efektywne operowanie zarówno przy dużych, jak i małych prędkościach. Wersja Tu-22M3 została zmodernizowana i nadal pozostaje w służbie rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Napędzany jest dwoma potężnymi silnikami odrzutowymi, umożliwiającymi osiąganie prędkości ponad Mach 1,8. Zasięg Tu-22M3 najnowszej wersji wynosi 7000 km, a udźwig do 24 000 kg uzbrojenia. Może przenosić zarówno konwencjonalne, jak i jądrowe pociski manewrujące, w tym rakiety CH-22 i CH-47M2. W czasie zimnej wojny był postrzegany przez NATO jako poważne zagrożenie dla lotniskowców i baz wojskowych. Samolot był wykorzystywany bojowo, m.in. w Afganistanie, Syrii oraz podczas konfliktu z Gruzją w 2008 roku. Mimo że projekt ma ponad 50 lat, Tu-22M3M, zmodernizowana wersja, może pozostać w służbie jeszcze przez następną dekadę. Miejsce 8. Tu-95 Bear. Tu-95 Bear to strategiczny bombowiec dalekiego zasięgu, zaprojektowany w ZSRR w latach 50. przez biuro Tupolewa. Jest jednym z niewielu bombowców, który pozostaje aktywny od ponad 70 lat po pierwszym locie w 1952 roku i wprowadzeniu do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w 1956 roku. Jest napędzany 4 turbośmigłowymi silnikami Kuzniecow NK-12, które mają największą moc spośród wszystkich silników śmigłowych świata. Tu-95 osiąga prędkość maksymalną ponad 830 km na godzinę, co czyni go najszybszym bombowcem śmigłowym w historii. Posiada zasięg ponad 15 000 km,
umożliwiający loty międzykontynentalne bez tankowania w powietrzu. Może przenosić zarówno broń konwencjonalną, jak i jądrową, w tym pociski manewrujące CH-55 i CH-101. Zostały zmodernizowane i nadal stanowią filar rosyjskich sił odstraszania strategicznego. Bombowiec jest znany z głośnego, charakterystycznego dźwięku silników, który często wykrywają systemy NATO. Tu-95 był wielokrotnie przechwytywany przez myśliwce NATO podczas patrolów nad Atlantykiem, Arktyką i Pacyfikiem. Zbudowano około 500 egzemplarzy wszystkich wersji Tu-95, a w aktywnej służbie znajduje się obecnie około 40 bombowców. Obok Tu-160 stanowi podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Mimo wieku Tu-95 ma pozostać w rosyjskiej służbie co najmniej do 2040 roku, dzięki ciągłym modernizacjom. Miejsce 7. B-52 Stratofortress. B-52 Stratofortress to amerykański ciężki bombowiec strategiczny opracowany przez firmę Boeing. W latach 50. swój pierwszy lot odbył w 1952 roku, a do służby wszedł w 1955 roku. Jest napędzany 8 silnikami odrzutowymi, zamontowanymi parami pod skrzydłami. Jego zasięg bojowy przekracza 14 000 km, a z tankowaniem w powietrzu praktycznie nieograniczony. B-52 może przenosić ponad 31 000 kg uzbrojenia, zarówno konwencjonalnego, jak i nuklearnego. Bombowiec może przenosić nowoczesne pociski manewrujące, np. AGM-86. Samolot był wykorzystywany w wielu konfliktach, m.in. w Wietnamie, Zatoce Perskiej, Afganistanie i Iraku. B-52 zwalczały także cele związane z tzw. państwem islamskim w Iraku i Syrii w ramach operacji Inherent Resolve. Od 2016 roku, pomimo wieku, bombowiec jest wyjątkowo niezawodny, tani w eksploatacji i łatwy do modernizacji. Łącznie wyprodukowano 744 egzemplarze wszystkich wersji B-52, a aktywnych w służbie jest 76 bombowców B-52H używanych przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Obecnie używana wersja to B-52H, która przeszła liczne modernizacje i ma zostać w służbie aż do roku 2050. Dzięki nowym silnikom, awionice i uzbrojeniu, B-52H stanie się prawdopodobnie pierwszym bombowcem w historii służącym ponad 100 lat. Miejsce 6. Xi'an H-20. Xi'an H-20 to projekt chińskiego bombowca strategicznego nowej generacji o właściwościach stealth. Jego rozwój prowadzony jest przez firmę Xi'an Aircraft Industrial Corporation dla chińskich sił powietrznych. Wejście do służby przewidywane jest w drugiej połowie lat 20. lub na początku lat 30. XXI wieku. Samolot ten ma być odpowiednikiem amerykańskiego B-2 Spirit i przyszłego B-21 Raider. Projekt opiera się na konstrukcji latającego skrzydła, co poprawia własności stealth. Xi'an H-20 ma być pierwszym chińskim bombowcem strategicznym zdolnym do ataków międzykontynentalnych. H-20 ma mieć zasięg ponad 8000 km, co pozwoli mu razić cele na terytorium USA i w regionie Indo-Pacyfiku. Przewidywany udźwig ładunku bojowego to 20 000 kg, w tym broń konwencjonalna i jądrowa. H-20 ma być zdolny do przenoszenia rakiet manewrujących dalekiego zasięgu oraz bomb kierowanych. Oficjalne dane na temat bombowca są ściśle tajne, a jego publiczny debiut oczekiwany jest od kilku lat. H-20 ma stanowić trzeci filar chińskiej triady nuklearnej obok rakiet balistycznych i okrętów podwodnych. Jeżeli zostanie wprowadzony do służby zgodnie z planem, H-20 będzie pierwszym bombowcem stealth spoza USA, który osiągnął realne zdolności strategiczne. Miejsce 5. PAC-DA.
PAK-DA to rosyjski projekt nowoczesnego bombowca strategicznego dalekiego zasięgu, rozwijany przez biuro konstrukcyjne Tupolewa, który ma zastąpić starsze modele, takie jak Tu-95 i Tu-160. Program PAK-DA jest w fazie zaawansowanych prac projektowych i testów. Pierwszy lot prototypu jest przewidywany na lata 2025-2026, a wprowadzenie do służby operacyjnej planowane jest na lata 2027-2030. PAK-DA ma być bombowcem o konstrukcji bezogonowej Blended Wing Body w układzie latającego skrzydła, co pozwoli na zwiększenie stealth i efektywności aerodynamicznej. Planowany zasięg PAK-DA ma wynosić ponad 12 000 km z możliwością lotów międzykontynentalnych bez tankowania. Bombowiec ma być wyposażony w zaawansowane systemy awioniki, elektroniczne środki walki oraz nowoczesne systemy wykrywania i unikania zagrożeń. Samolot ma mieć możliwość przenoszenia 30 ton uzbrojenia. PAK-DA będzie mógł przenosić zarówno konwencjonalne, jak i jądrowe uzbrojenie, w tym nowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu CH-101 i CH-102 oraz pociski hipersoniczne. Maszyna ma charakteryzować się niską wykrywalnością radarową, co zwiększy jej zdolność do przebicia obrony przeciwnika. Rosja planuje wyprodukować od 30 do 50 egzemplarzy bombowca PAK-DA. Bombowiec ma zastąpić w przyszłości m.in. Tu-95 i Tu-160, zapewniając Rosji nowoczesne narzędzie odstraszania strategicznego. Wprowadzenie PAK-DA do służby jest postrzegane jako ważny krok w utrzymaniu równowagi sił strategicznych na świecie i ma stać się jednym z kluczowych elementów rosyjskiej triady nuklearnej. Miejsce czwarte B-1B Lancer. B-1B Lancer to amerykański bombowiec strategiczny o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany przez firmę Rockwell, obecnie Boeing. Pierwszy lot B-1 odbył się w 1974 roku, a do służby wszedł w 1985 roku. Samolot może latać z prędkością do Mach 1,25, czyli jest naddźwiękowy, ale wolniejszy od Tu-160. Posiada rozpiętość skrzydeł, które mogą się rozkładać od około 23 metrów do 41 metrów, co pozwala na optymalizację lotu. B-1B ma zasięg maksymalny około 12 000 km bez tankowania, a dzięki możliwości tankowania w powietrzu zasięg jest praktycznie nieograniczony, co umożliwia Stanom Zjednoczonym wykonywanie szybkich uderzeń na dowolnie zlokalizowane na planecie cele bez potrzeby międzylądowania. B-1B jest obecnie bombowcem o największym udźwigu w US Air Force. Może przenosić do 34 000 kg uzbrojenia, w tym bomby konwencjonalne i jądrowe, choć obecnie jest używany tylko do celów konwencjonalnych. Przewaga B-1B dotyczy nie tylko masy, ale także liczby jednostek uzbrojenia. Przykładem są pociski JASM, gdy B-2 przenosi 16 sztuk, B-52 8 i opcjonalnie do 12 na zewnętrznych zaczepach. B-1B może w wewnętrznych komorach przenieść 24 takie pociski. B-1B ma zaawansowaną awionikę i systemy walki elektronicznej, które pomagają mu unikać wykrycia i zestrzelenia. Bombowiec odegrał znaczącą rolę w konfliktach, takich jak wojna w Zatoce Perskiej, Afganistan i Irak. Łącznie wyprodukowano 100 egzemplarzy B-1B Lancer, natomiast aktywnych w służbie jest około 50 egzemplarzy. Obecnie B-1B pozostaje kluczowym elementem amerykańskiego lotnictwa i planuje się jego służbę co najmniej do 2040 roku. Miejsce trzecie Tu-160 Blackjack. Tu-160 Blackjack to naddźwiękowy bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, opracowany przez biuro Tupolewa w ZSRR.
Wszedł do służby w 1987 roku i pozostaje aktywny do dziś w rosyjskich siłach powietrznych. Jest największym i najcięższym naddźwiękowym bombowcem strategicznym na świecie. Ma 54 metry długości, 55 metrów rozpiętości skrzydeł, masę własną 110 ton i masę startową około 275 ton. Posiada zmienną geometrię skrzydeł, co pozwala na efektywne loty, zarówno z dużą prędkością, jak i na małej wysokości. Tu-160 może osiągać prędkość ponad Mach 2.0, co czyni go najszybszym bombowcem strategicznym w historii. Ma zasięg około 14 000 kilometrów bez tankowania, a z tankowaniem może osiągnąć zasięg międzykontynentalny. Tu-160 Blackjack może przenieść ładunek bojowy do 40 000 kilogramów. Jest uzbrojony głównie w pociski manewrujące dalekiego zasięgu, takie jak CH-101 konwencjonalne i CH-102 nuklearne. Pomimo rozmiarów i masy, Tu-160 cechuje się wysoką manewrowością i zaawansowaną awioniką. Samolot nie ma uzbrojenia obronnego, opiera się na prędkości, wysokości i zasięgu jako środku przetrwania. Do tej pory wyprodukowano 36 egzemplarzy bombowca Tu-160 i zmodernizowany Tu-160M. Obecnie eksploatowana jest zmodernizowana wersja Tu-160M2 z nowymi silnikami i elektroniką. W rosyjskich siłach powietrznych jest aktywnych około 20 egzemplarzy Tu-160. Rosja planuje utrzymać Tu-160M2 w służbie jako główny bombowiec strategiczny do czasu wprowadzenia nowego typu PAK-DA. Miejsce drugie B-2 Spirit. B-2 Spirit to amerykański bombowiec strategiczny o właściwościach stealth, zaprojektowany przez firmę Northrop Grumman. Pierwszy lot B-2 odbył się w 1989 roku, a do służby wszedł w 1997 roku. Samolot ma charakterystyczny kształt latającego skrzydła, co znacznie zmniejsza jego wykrywalność radarową. Bombowiec został zaprojektowany do przenikania głęboko w obronę powietrzną przeciwnika i precyzyjnego rażenia strategicznych celów. Zasięg B-2 wynosi 11 000 kilometrów, a z tankowaniem w powietrzu jest praktycznie nieograniczony. W swoich dwóch komorach bombowych może przenosić zarówno broń konwencjonalną, jak i nuklearną o łącznej masie do 22 700 kg. B-2 był używany bojowo, m.in. w Kosowie, Afganistanie, Iraku i Libii, wykonując precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu. Bombowce B-2 Spirit zostały użyte przez USA w czerwcu 2025 roku do przeprowadzenia niewykrytego ataku na irańskie obiekty nuklearne, wykorzystując bomby penetrujące GBU-57, by zniszczyć podziemne instalacje w Fordow i Natanz. Koszt jednostkowy B-2 to ponad $2 miliardy, co czyni go jednym z najdroższych samolotów w historii. Cena ta jest porównywalna na przykład do ceny krążownika rakietowego typu Ticonderoga. Wpłynęło to na wyprodukowanie zaledwie 21 egzemplarzy, z czego 20 pozostaje obecnie w służbie, a jeden rozbił się w 2008 roku. B-2 pozostanie w służbie do połowy lat 30. XXI wieku, kiedy ma go zastąpić nowy bombowiec B-21 Raider. Miejsce pierwsze B-21 Raider. B-21 Raider to najnowszy amerykański bombowiec strategiczny o właściwościach stealth, opracowany przez firmę Northrop Grumman. Pierwszy egzemplarz B-21 został oficjalnie zaprezentowany w grudniu 2022 roku, a pierwszy lot odbył się w 2023 roku. Wejście do służby planowane jest na lata 2026-2027. Ma być następcą bombowców B-2 Spirit i B-1B Lancer, stanowiąc trzon amerykańskich sił uderzeniowych w XXI wieku.
B-21 bazuje na koncepcji latającego skrzydła, podobnie jak B-2, ale posiada znacznie nowocześniejsze systemy ukrycia i awionikę. Oficjalne dane o zasięgu B-21 są tajne, ale szacunkowe dane oparte na analizach ekspertów i wypowiedziach Pentagonu wskazują, że bombowiec będzie miał maksymalny zasięg 12 000 kilometrów, a z tankowaniem w powietrzu praktycznie nieograniczony. Może przenosić do 15 000 kg uzbrojenia. Uzbrojenie B-21 ma obejmować szeroki wachlarz precyzyjnych bomb konwencjonalnych, jak również głowice nuklearne B-61-12 oraz B-83, a także pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz JASM-ER. W przyszłości samolot ma otrzymać także zdolność przenoszenia nowej generacji pocisków hipersonicznych, co dodatkowo zwiększy jego potencjał odstraszania. B-21 będzie zdolny do pełnej integracji z systemami sieciocentrycznymi, w tym z dronami i systemami sztucznej inteligencji. Maszyna ma mieć niższą wykrywalność radarową niż jakikolwiek wcześniejszy bombowiec, dzięki nowej generacji materiałów i technologii stealth. Oznaczenie B-21 odzwierciedla fakt, że będzie to pierwszy samolot bombowy XXI wieku. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych planują zakup co najmniej 100 egzemplarzy B-21 Raider. Szacowany koszt jednego bombowca wynosi około $730 milionów. B-21 będzie obsługiwany przez załogę, ale może też operować w trybie zdalnym lub półautonomicznym w przyszłości. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.